Cześć i czołem, ja jestem Kamila Burzymowska, jesteśmy na kanale Kwadron, a moim gościem dzisiaj na Tatufeście Złapanym jest Maciej Grzywna. Tak jest. Cześć i czołem. Cześć i czołem, witam. Opowiedz mi proszę, w jakim stylu tatuujesz? Oj, w różnym, wiesz, ale teraz tak sobie przerzuciłem się na ten trochę realizm, surrealizm, trochę się bawię tym kolorem. Dużo koloru lubię wciskać. w No ten właśnie, a tatuaż. czy wszystkie tatuaże robisz kolorowe, czy w szarościach też pracujesz? W szarościach też i w klasykach, no wiesz, no już 22 lata stażu, to już trochę się tych różnych tatuaży Kawał narobiło, czasu. nie? Oj tak, od 13 roku życia tatuuję. Naprawdę? Tak. I jak wyglądały takie początki 13-latka? Początki 13-latka to było, wiesz co, zdobywanie wiedzy było ciężkie, bo każdy gdzieś ci tam zamykał te drzwi przed nosem, jak się pytałaś, jak to zrobić, co z tym zrobić, jak ma to wyglądać. No ale no, pierwsza maszynka, no to była kolka, gramofon, struna od gitary, ostrzenie na boczówce i jazda do przodu, nie? To dobrze, że już dzisiaj tak to nie No nie, wygląda. no dzisiaj to jednak jest to sterylnie. Wtedy to nikt nie wiedział, co robi. Tak naprawdę, no, dzięki Bogu nikomu nic się nie stało. Nie no, masz rację, stanowczo. Przy tych A warunkach pamiętasz powiem ci, swój że... pierwszy tatuaż? Tak, nawet mam tutaj, na piersi było 10, 12, około 12 godzin siedzieliśmy na tej sesji. Kumpel z klasy, o Jezu, dramat. 12 godzin. Na jednej igle to było i jedziesz tego smogu. On miał dosyć, ja miałem dosyć. Oboje jak zaczynaliśmy, to cali mokrzy. Nie wiedzieliśmy do końca, co robimy, ale mówimy, dobra, zaczniemy, jakoś to wyjdzie. No i jak potem ten progres wyglądał, jak to wszystko wyglądało? No progres był, no pomalutku, wiesz, inwestycja w maszynkę, gdzieś tam szukanie możliwości jakichś. No i ta pierwsza praca gdzieś tam w salonie tatuażu to też otworzyła jakieś tam wrota do wiedzy jakiejkolwiek na temat tego, co to człowiek powinien robić, nie? Bo tak to, no wiesz, chwytasz maszynkę, tu ci mówią jak masz robić, tam ci mówią jak masz robić, próbujesz to wszystko skleić do kupy, a i tak nie idzie, nie idzie tak dobrze tego zrobić, nie? A to ktoś Cię inspirował albo inspiruje do dnia dzisiejszego? No dużo, wszyscy artyści, tak naprawdę dzięki tym gazetom Tatufeście, no bo wtedy to jednak to pracę jak się szukało, to tylko dzięki gazecie, mailom, no nie było takich kontaktów jak dzisiaj, gdzie otworzysz Instagrama czy tam Facebooka i masz mnóstwo salon tatuażu, które się ogłaszają, że szukają do pracy. Wtedy to naprawdę trzeba było pisać wszędzie. No i udało mi się dostać tą pierwszą pracę w Dereniowej w Warszawie w wieku 21 lat. No. To Jak było. wspominasz? Oj, bardzo dobrze. Powiem ci, nauczyli mnie tam wszystkiego na temat sterylności, higieny. Bardzo dobry salon tatuażu pod tym względem. No wcześniej tam był chyba junior, tak? Tak mi się wydaje, tak. Mi się tak wydaje. No i zaraz chwilę po nim ja tam byłem już w tym studiu. Nie? Tak się wymieniliście. No tak można to powiedzieć. No wiesz, ja byłem małolat wtedy, on to już swoje otwierał wtedy to studio, nie? To było to fantastyczne. No Jak i się- Zbyszek tam był, Zbyszek mnie dużo rzeczy nauczył, także była to ciężka droga, ale warta wszystkiego. I jak teraz postrzegasz tą różnicę w czasie, jeśli chodzi o tatuowanie, o tatuatorów, o cały Oj. przemysł tatuażu? To, co mieliśmy, wiesz, wtedy dostępnego, a co dzisiaj? Dzisiaj ta droga by wyglądała rok, 2, 3 i już ten tatuaż by jakoś wyglądał. Wtedy trwało to 10-12 lat i ten tatuaż nadal wyglądał kiepsko. Dzisiaj ciężko pozbyć się starych nawyków przy tatuowaniu, to jest trudne. Kiedy próbujesz przejść na jakiś poziom i inni fajnie się rozwijają i ty patrzysz, że twoje prace też mogą, ale jeszcze podczas pracy wychodzą te stare nawyki z tych technik różnych i nie pomagają wcale, w żadnym wypadku. To jak się rozwijać? Jak się rozwijać? Trzeba pracować ciężko, cały czas nie poddawać się, próbować i nie rezygnować. Czy można powiedzieć, że sprzęt pomaga w rozwoju? Tak, dużo. Oj, dzisiaj tak. To co wtedy, ja musiałem poświęcić wtedy 2 dni na lutowanie igieł, na sterylizację, dezynfekcję rur, żeby móc pracować kolejne 4 czy 5, nie? A dzisiaj bierzesz kartridż, podłączasz pod maszynkę i lecisz, nie? Kiedyś musiałem mieć 6 maszynek rozłożonych, a teraz wystarczy jedna, nie? I kilka kartridży. Tak, i kilka I kartridży. jakie są Twoje ulubione? Bo pracujesz na naszych Tak, kartridżach. które... na kwadronie. Na ulubionych, oj, to mam tam dużo, ale Albo taki zazwyczaj- zestaw, który najczęściej... najczęściej to jest tam Pojawia. 7 semi, to jest na pewno, no grubość igły to jest 35, no w sumie wszystkie mam na 35. Potem mam 15, 9, też semi, no i też magnum, zacząłem stosować 13 i 11. No i potem wiadomo 23 i 27, to też bardzo fajne, żeby tło jakieś fajne robić, żeby te przejścia w tym tatuażu były jakieś w miarę możliwe. Super. Super. I teraz cały czas jednak mimo wszystko wolisz się skupiać na kolorowych tatuażach, mimo wszystko. Nie, na szarości też robię, ale no w sumie podobają mi się kolory, bo Tak, mogę mam się to jednak samo. rozwinąć i pobawić przy tym. Jednak sam też mam kolorowe tatuaże, więc dlatego wbrew tam. Ale jak się zdarza mi praca przy szarościach albo przy klasycznym czarno-białym, to też lubię. Gdzieś tam człowiek wtedy ma ten flow.
jest frajda z tego. Czy jeżeli wtedy, powiedzmy, rzadziej robisz te szarości, ale nadal robisz, to też się rozwijasz w tym kierunku? Tak. To bo jednak jeżeli robimy szarości, to też w sumie technika jest podobna nakładaniu kolorów, tylko tych barw jest trochę mniej. Ale tony jednak te wszystkie trzeba wyciągnąć z tych pośrednich szarości, nie? To nie jest też takie proste. Co Ci jeszcze pomaga w rozwoju oprócz tego sprzętu? Co jeszcze? Internet dzisiaj pomaga dużo. Dużo artystów, kiedy obserwujesz, kto dzisiaj czego dokonał i podziwiasz te prace i widzisz, że znowu ktoś coś fajnego zrobił, to cię nakręca i wiesz, że nie jesteś w tym sam, nie? I tym bardziej jak dzisiaj jesteśmy na konwencie i widzisz tyle zwariowanych osób, którzy myślą podobnie, to jest fajne. Jak Naprawdę. potem wracasz do domu po takim całym dniu pracy, to jak odpoczywasz? Jak lubisz najbardziej odpoczywać? Odpoczywam, no z rodziną wiadomo spędzam czas. Lubię zająć się ogrodem, pasja to botanika i akwarystyka. O, Bo ja mam dużo rzeczy, także no trochę się tym pałam, ale akwarystyka pomogła w botanice się rozwinąć, wiesz, chemia wody i tak dalej. I aquascaping pozwala odstresować się od ludzi, od tego, bo to jednak codziennie siedzisz z tymi ludźmi, pracujesz, wysłuchujesz ich problemy i tak dalej i szukasz ucieczki i mimo, że w domu też musisz mieć czas dla rodziny, ale gdzieś musisz mieć drugą pasję, która pozwoli ci uwolnić te negatywne emocje, gdzieś żebyś mogła być znowu sobą, nie? no właśnie z rodziną jesteś bardzo blisko, bo często podróżujesz z Tak. rodziną na konwenty tatuażu. To pomaga mieć bliskich obok siebie? Bardzo. Powiem ci, wspierają i podnoszą na duchu i mobilizują. Zofia to też, wiesz, cały czas tylko obserwuje tatę, jak tatuuje i sama też tatuuje tutaj na konwentach te banany u wuja Saskiego. Także jest przeszczęśliwa i też mówi, że kiedyś chciałaby też tatuować, ale no nie wiem, nie jestem do końca przekonany, czy to będzie jej droga. No zobaczymy, co wybierze, bo nie chcę też jej nasuwać tego. Ale chyba to fajna ścieżka drogi, co? Fajna, no pewnie, że fajna, wiesz, no pozwala ci się rozwijać i być sobą tak naprawdę. W dzisiejszych czasach jest to trudne, żebyś mogła być sobą, być kimś, kim zawsze marzyłaś, żeby być, nie? No tak, to jest też, myślę, mimo wszystko dużo luzu, bo przyjeżdżasz na konwent tatuażu, masz mnóstwo znajomych wokół siebie, wiesz, nawet jak tatuujesz i to jest twoja praca, to nadal spotykasz się z ludźmi, którzy są mega Tak, życzliwi, z którymi pewnie, że możesz tak. porozmawiać chwilę, pośmiać się, a nawet uśmiechnąć. Po prostu. Pewnie, że tak. No, to znaczy tutaj nie nazwałbym tego pracą. Tutaj jest bardziej po prostu, jest to jednak forma zabawy, ten tatuaż na konwencji i jak podchodzi ci jeden, drugi, trzeci artysta i gdzieś tam dopinguje, to jest też fantastyczne i możesz wymienić jeszcze poglądy, co można by było jeszcze zmienić, to też jest w ogóle, to jest zupełnie inna bajka. Super. Ja Cię dzisiaj wyrwałam podczas pracy, Tak, bo właśnie tatuujesz dzisiaj. Właśnie leży Paula na kozetce i czeka niestety dzisiaj biceps, no, więc trochę cierpi, Nie ale... pozdrawiam tego bicepsu. Ojej, to jest straszne. No ale tutaj mam właśnie dla Zofii zrobionego przez Michała dinozaura. Uwielbia dinozaury córka, więc musieliśmy zrobić coś dla niej. Także Michał mówi, no niby nie, no ale podejmie się, nie? Dzisiaj też tatuaż związany z córką. Dzisiaj córeczkę też w takiej formie trochę walki z tą naturą, nie? Że jednak, bo cały czas chcemy, żeby ona miała kontakt z tą naturą, więc założyłem jej w sumie maskę tlenową, gdzie ona oddycha roślinami i gdzieś tam patrzy na tego motylka na zewnątrz w tym świecie, że on mimo, że ona jest w zamknięciu, on też żyje i istnieje, nie? Super. Coś takiego. Widziałam, jak pracujesz, widziałam ten projekt, więc zapowiada się super. Więc Będzie ja Cię już fantastycznie. dłużej nie trzymam, bo jest jeszcze co tatuować dzisiaj i dziękuję Ci bardzo za ten krótki Ja wywiad. również dziękuję i Do życzę zobaczenia. wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Tak jest.